Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi Państwa dzisiaj powitać w sercu Poznańskiego Zamku, czyli na sali wielkiej. Ja nazywam się Maja Męczykalska, stoję dzisiaj przed Państwem na samym środku w złoto-czarnej sukience w kwiaty, mam krótkie blond włosy i już za chwilę oddam głos naszym prowadzącym pierwszy wykład w ramach cyklu Forum Bez Barier. Będą to Justyna Mańkowska, pomysłodawczyni Fundacji na rzecz rozwoju audiodeskrypcji Katarynka i Anna Żurawska, prezeska Fundacji Kultury Bez Barier. Szanowni goście, serdecznie zapraszamy na wykład ABC Dostępności, podczas którego nasze prowadzące nie tylko przybliżą Wam dane grupy osób ze szczególnymi potrzebami, ale co ważne, opowiedzą o rozwiązaniach, które zwiększą możliwość uczestnictwa w pokazach filmowych. Tłumaczyć wykład będą Agnieszka Bastrzyk i Karolina Bocian. Oddaję głos prowadzącym. Zapraszam serdecznie. To tylko powiem, że czekałyśmy na to, żeby się pięknie zaprezentowała nasza prezentacja. Justyna Mańkowska, Fundacja Katarynka. Ania Żurawska, Fundacja Kultury Bez Barier. Umówiłyśmy się tak z Justyną, że zaczniemy od tego, żeby troszeczkę nas uwiarygodnić, dlaczego akurat my będziemy prezentować ABC Dostępności. Mój pierwszy pokaz zrobiłam 7 października 2008 roku w kinie Muranów. Był to pokaz z audiodeskrypcją, z napisami, z tłumaczeniem na język migowy. Filmem był Ogród Luizy. Moja pamięć do dat jest dużo gorsza niż twoja, ale pamiętam, że to był maj 2010 roku w Dolnośląskim Centrum Filmowym i ten pokaz był powiązany także z konferencją o dostępnym kinie. Bardzo malutką, ale to był początek. I od tamtej pory, drodzy Państwo, obie, i ja, Ania i Justyna, i nasze fundacje konsekwentnie realizują pokazy dostępne w różnych kinach. I dlatego dzisiaj chcemy podzielić się naszą wiedzą, ale też naszymi wpadkami i tym, czego dowiedziałyśmy się po drodze, no bo chcemy, żebyście wy uczyli się na naszych błędach, a nie na swoich. Przez lata miałyśmy okazję współpracować nie tylko ze sobą, z fundacjami, ale także z producentami, z dystrybutorami, z kinami, z domami kultury, właściwie ze wszystkimi uczestnikami procesu, w który powinni być zaangażowani, no właśnie, wszystkie te osoby, które mają zamiar udostępniać kino. I chcemy wam tu trochę o tym opowiedzieć, co jest po stronie producentów i dystrybutorów, a co jest po stronie organizatorów, ale dlatego mamy pytanie, ilu mamy tutaj, czy jeśli jesteś producentem lub dystrybutorem, to możesz podnieść rękę. I muszę trochę wyjść, żeby was zobaczyć. Widzę jedną rękę, 2 ręce. Tutaj Producent, dystrybutor filmowy, 3 dłonie, 4, Piotrek, 5. ja wiem, że ty jesteś producentem filmowym, podnieś rękę. Okej, to na razie mamy 5 mniej więcej podniesionych rąk, czyli to jest grupa producenci, dystrybutorzy. Dla was też mamy przepis na sukces. A drugie nasze pytanie, kto reprezentuje organizatorów pokazów, czyli kina, domy kultury, organizacje pozarządowe? Wow, to już was nie policzę, ale wydaje mi się, że tak 30 osób, 40, czyli mamy przewagę. Tak też sądziłyśmy, tak też nam donieśli organizatorzy tego fantastycznego wydarzenia, że będzie więcej tych drugich. I to, co chcemy powiedzieć, to z naszego doświadczenia i żeby powiedzieć, że to jest bardzo ważne, że tu jesteście, to fakt, że to wasze zapotrzebowanie i popyt z waszych miejsc kultury, z waszych kin może nakręcić dostępność, bo jeśli wy będziecie o tą dostępność też pytać u dystrybutorów, to ona może pojawić się po prostu w kinach. Przygotowałyśmy dla was taką ściągę dostępności, którą macie, może jeszcze tego nie wiecie, ale w waszych magicznych paczuszkach właśnie z CK Zamek. W środku jest wszystko spisane i teraz to omówimy po kolei, żeby się rozjaśniło. Jesteśmy gotowe na wasze pytania, więc śmiało zadawajcie je na koniec.
I tak naprawdę, jak to przekażemy, przybliżymy właśnie grupy odbiorców, do których możecie wyjść ze swoją ofertą i możecie dla nich zorganizować wydarzenie i powiemy wam dosłownie w kilku słowach, jakie są rozwiązania, bo wiemy, że możecie być w różnym momencie, zaczynając też swoją drogę z dostępnością, ale też wierzę, że możecie sobie pewne rzeczy utrwalić. Ale wiedzcie jedno, tutaj na warsztatach, innych prelekcjach, debatach na pewno te tematy będą rozwinięte. Zaczynamy od pierwszej grupy odbiorców, czyli dostępność filmowa, dostępność pokazów filmowych dla osób i widzów z niepełnosprawnością wzroku. Co powinien tak naprawdę zapewnić producent, producentka, dystrybutor, dystrybutorka? Po stronie tej jest właśnie tak naprawdę organizacja i produkcja audiodeskrypcji. Czyli proces ten wygląda mniej więcej tak, że producent albo ktoś zleca audiodeskrypcję, ona jest pisana, jest konsultowana z odbiorcą, z ekspertem, użytkownikiem audiodeskrypcji, potem jest nagrywana i powinna znaleźć się albo na nośniku filmowym jako suplement do kopii DCP, albo może też być osobną ścieżką, jeśli na przykład ktoś chce skorzystać z aplikacji. Ważne, żeby dotarła tak jakby do dostawcy aplikacji właśnie w postaci ścieżki dźwiękowej. Tutaj, jak zauważycie, jeszcze jest jedna ważna rzecz, na którą chcemy zwrócić uwagę. Mamy filmy obcojęzyczne albo takie, w których są po prostu dialogi obcojęzyczne, jakieś dodatki. Pamiętajmy o tym, że musi się także znaleźć lektor polski, oprócz tego lektora, który czyta audiodeskrypcję. I po drugiej stronie, czyli tak naprawdę co wy powinniście zorganizować. Możecie to zrobić na dwa sposoby. Albo poprzez słuchawki, tak jak na przykład tutaj w Centrum Kultury Zamek, czy tak jak my organizujemy pokazy. Wtedy prosicie dystrybutora zazwyczaj właśnie o kopię z tym suplementem z audiodeskrypcją. Po waszej stronie są odbiorniki z jedną słuchawką, bo jak rozmawiałyśmy już wcześniej, tak wyszło z badań, że odbiorcy lubią oczywiście słyszeć ścieżkę dźwiękową z sali i dlatego chcą tylko jedną słuchawkę z lektorem, która tutaj się pojawia, ale jest też opcja druga. I tu musimy powiedzieć, że ona bywa też tańsza, czasem bezkosztowa, czyli audiodeskrypcja w aplikacji i tutaj też możecie spotkać się z dostawcami dwóch aplikacji, AudioMovie i Kino Dostępne, porozmawiać, zobaczyć, czy to jest rozwiązanie dla was. Tutaj na pewno musicie pamiętać o dostępie do Wi-Fi. Aniu, coś jeszcze? Ja zaproszę teraz was, bo liczymy na te pytania, do osób, które są grupą osób z niepełnosprawnością słuchu. I pierwsza, najważniejsza rzecz, za którą udusiłby mnie zespół, gdybym jej nie wypowiedziała, to to, że ta grupa to jest grupa bardzo zróżnicowana. Tu są osoby, które nie słyszą od urodzenia, które znają język migowy, które go nie znają, które coś słyszą, albo słyszą bardzo słabo, albo nic nie słyszą. Więc jedynym powszechnym rozwiązaniem dla nich, poproszę o zmianę slajdu, tak, są napisy. Są napisy i to we wszystkich badaniach wychodzi, że pierwszym nadrzędnym rozwiązaniem dostępnościowym dla tej grupy osób to są właśnie napisy dla niesłyszących. Pewnym rozwiązaniem, które też jest stosowane zwłaszcza przez dystrybutorów i producentów, nawet w kinach to dostrzegamy, to są po prostu napisy polskie. Ale chciałabym podkreślić, że to nie są na pewno napisy dla niesłyszących. Tutaj brakuje dokładnie opisu i zapisu dźwięków, które z naszego punktu widzenia, jak tak sobie rozmawiałyśmy z Justyną Mańkowską, są też bardzo ważne z tego względu, że pokazują pracę wszystkich twórców filmu, także tych od ścieżki dźwiękowej. Więc gorąco zachęcamy, żeby tutaj producentów, dystrybutorów, żeby jeśli już to niech zlecają i dodają w ten sam sposób jak audiodeskrypcja, jako suplement do kopii DCP, napisy. I jest to jedyne rozwiązanie na rynku, jedyne skuteczne,
które funkcjonuje i może funkcjonować, ponieważ nie ma tutaj opcji żadnej aplikacji, więc drodzy Ani Państwo... żadnych magicznych okularów, na których się wyświetlają napisy. Tak. I o tych okularach miałam właśnie powiedzieć przy okazji organizatorów pokazów w kinach, ponieważ jeździmy po Polsce z Fundacją Kultury Bez Barier i zdarzyło nam się trafić w miejsce, w którym zostały zakupione okulary do napisów. No i niestety została naciągnięta ta instytucja, ponieważ nie ma całego systemu, który wprowadza napisy do okularów. Zostały wydane publiczne pieniądze, to nie działa. Niestety, ale też badania pokazują, bo obie pracowałyśmy właśnie, tego jeszcze też nie powiedziałam, przy ekspertyzie dotyczącej dostępności kin i badałyśmy ten temat za granicą i okulary się nie sprawdzają, są często niewygodne w odbiorze napisów, więc to, co rekomendujemy Państwu jako organizatorom pokazów, pracownikom kin, żeby zamawiać kopie DCP od producentów, dystrybutorów właśnie z suplementem, czyli z napisami. I to dodamy na koniec, ale pamiętajcie, że was to nic nie kosztuje. Bardzo dobrze, Justyna, że to powiedziałaś, bo o tym będziemy też mówić na samym końcu. Dalej jesteśmy w grupie osób z niepełnosprawnością słuchu, ale takich, które korzystają z aparatów słuchowych albo implantów ślimakowych słuchowych. To jest grupa, która też w pierwszej kolejności wybiera napisy, ale także prosi o to, żeby instalować tak zwaną pętlę indukcyjną. I często niestety jest mylone to rozwiązanie z słuchawkami do audiodeskrypcji i to jest błąd. Tutaj występujemy, ponieważ niestety z wielkim ubolewaniem przyjęłyśmy wiadomość, że z programów operacyjnych PISF zostało wykreślone wsparcie dla kin, jeśli chodzi o zakup pętli indukcyjnej, ponieważ osoby właśnie te korzystające z aparatów słuchowych, implantów ślimakowych nie mają szansy w związku z tym usłyszeć tego, co dociera przez pętlę. Pętla to jest taki magiczny system, który też jest tutaj rozłożony, drodzy Państwo. Widzą Państwo tutaj ten czarny, Dareczku, patrzę na Ciebie, potwierdzasz. To jest właśnie ten kabel czarny wokół naszej widowni i on sprawia, że osoby, które korzystają z aparatów, jeśli takie tutaj u nas dzisiaj są, mają szansę odebrać dokładnie z mikrofonów, nawet łapka została uniesiona, dokładnie z tego, co my mówimy z mikrofonów, prosto do aparatów słuchowych. Dźwięk jest czysty, bez żadnych szumów, bez niczego i to sprawia, że ta osoba może być włączona właśnie w odbiór ścieżki dźwiękowej, także filmu, ale przede wszystkim to rozwiązanie służy, drodzy Państwo, na pokazach, więc tutaj się kłaniam kinom, organizatorom pokazów, podczas dyskusji filmowej. To tam, kiedy nie będzie napisów na żywo, a to rozwiązanie jest bardzo drogie póki co na rynku, to zaleca się właśnie instalowanie pętli indukcyjnej, ale zawsze musi być to nagłośnienie, czyli mikrofon, bo to musi ze źródła dźwięku wejść do aparatu słuchowego. Więc zalecamy gorąco instalowanie tego, jeśli będą chcieli Państwo zapraszać właśnie tę grupę odbiorców do siebie, do kina. I jest tutaj jedna pułapka. Pętla indukcyjna musi być zainstalowana 2 razy. Jedna pętla do odbioru filmu, druga do dyskusji, żeby też o tym pamiętać, bo czasem może być tak, że myślimy, że to jest jedno rozwiązanie, to samo, a trzeba zainstalować 2. I wreszcie grupa, o której się zapomina wielokrotnie, często jest to nagminne nasze zaniedbanie i dzisiaj na Facebooku napisałam, że proszę napiszcie mi, o co byście chcieli spytać na tym forum albo o co chcielibyście poprosić. I nauczycielka Anna Stopińska, dyrektorka z Ośrodka na Łódzkiej powiedziała dostępności dla dzieci, dla młodzieży, czyli polskiego języka migowego w filmach. Ponieważ jeśli się rodzą dzieci głuche w głuchej rodzinie, to jedynym dostępnym rozwiązaniem, jedynym skutecznym jest język migowy. Zresztą dzieci słyszące też nie przeczytają w młodym wieku napisów, więc to też nie jest dla nich rozwiązanie, ale one słyszą. A dzieci w języku migowym rozumieją od urodzenia swoich głuchych rodziców. Więc drodzy Państwo, jedyne słuszne rozwiązanie, jeśli myślicie o najmłodszych głuchych, to jest to tłumaczenie na język migowy. Tutaj jeszcze dodam, że to jest jakby dla dzieci to jest must have, ale pamiętajmy też o tym, skąd jesteśmy, z jakich miejsc przyjeżdżamy, jakie grupy głuchych odbiorców mamy
u siebie, bo z własnego doświadczenia, ale wydaje mi się też, że mogę powiedzieć w imieniu Centrum Kultury Zamek, wiemy, że właśnie tłumacz PJM w filmach naprawdę jest ważnym rozwiązaniem też dla głuchych seniorów. Ja pamiętam nasz pokaz w Jeleniej Górze, gdzie przyjechaliśmy z filmem z napisami, przyszli do nas głusi seniorzy i niestety wyszli w trakcie filmu, dlatego że nie było filmu tłumaczonego na język migowy. A ja dodam też ważną rzecz, która się wydarzyła w 2017 roku, kiedy podjęliśmy współpracę z Disney Polska i zaczęliśmy udostępniać ich filmy w wersji właśnie porządkując teraz z napisami dla niesłyszących, z pętlą indukcyjną rozłożoną na sali i z tłumaczeniem na język migowy. I przyszły do nas rodziny głuche, gdzie była różna niepełnosprawność słuchu. I podziękowali, że mogli wszyscy razem, całą rodziną uczestniczyć w tym jednym pokazie. To, co jest ważne, to oczywiście to, że my tutaj mówimy i prosimy producentów i dystrybutorów o to, żeby zapewnić tego tłumacza i włączyć go do kopii DCP, do chociaż jednej kopii. Ale jeśli nie macie takiej możliwości, no to jest rozwiązanie też dla organizatorów i organizatorek. Można właśnie po prostu tłumaczyć na żywo, tak jak czasem dzieje się to tutaj. Dostępność dla widzów w spektrum autyzmu i neuroatypowych. To jest jedno z tych rozwiązań, które też super się sprawdzi, jeśli chcecie zacząć, o czym też będzie w podsumowaniu. Mimo że odchodzimy od tego, ale jako kraj jesteśmy królem voiceovera i lektora, to naprawdę lektor polski albo dubbing to jest świetne rozwiązanie dla tej grupy odbiorców. Dla osób w spektrum autyzmu jest bardzo potrzebne, więc to jest taki też sygnał do dystrybutorów, do producentów, że takie kopie naprawdę są potrzebne, żeby dostarczać je do kin. No i my jako organizatorzy, wy jako organizatorzy, tak naprawdę wtedy potrzebujecie od dystrybutora tylko tej kopii z lektorem lub dubbingiem, natomiast na miejscu możecie zadbać o warunki przyjazne sensoryczne i tak naprawdę wymaga to od was pewnego dostosowania tylko pokazu. O czym tutaj warto pamiętać? Pamiętajmy o porze, kiedy organizujecie pokaz. O tym, żeby zrobić to, kiedy akurat w waszej instytucji kultury, w waszym kinie jest najmniejszy ruch, kiedy jest po prostu spokojnie. Pamiętajmy o tym, że na samej sali warto przygasić światła, ale nie gasić ich całkowicie. Warto przyciszyć dźwięk, puścić film bez reklam. Także umożliwić swobodne poruszanie się na sali, wchodzenie i wychodzenie do niej. To też jest bardzo ważne. W waszym systemie rezerwacji możecie na przykład udostępnić połowę miejsc, tak żeby jednak był to pokaz kameralny. No i myślę sobie, że jeśli on jest o jakiejś porannej godzinie, to też jakby kalkuluje się to. To nie jest ze szkodą dla waszego pokazu. Dajcie też możliwość na przykład wniesienia swojego jedzenia na ten pokaz. To, co jest ważne, to chyba to, żebyście nastawili się na taką komunikację przy tych pokazach przyjaznych sensorycznie, że nie jest to tylko dla osób w spektrum autyzmu, bo wiemy z doświadczenia, że to w pewnym sensie może odepchnąć czy odstraszyć odbiorców. A chodzi o to, żeby ten pokaz był inkluzywny. Więc warto właśnie pokazać, że taki pokaz jest dla osób przebodźcowanych, dla osób wysoko wrażliwych, ale też dla osób na przykład w kryzysie zdrowia psychicznego. I tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać. Te ostrzeżenia o triggerach. To też jest rodzaj dostępności. Ja tylko dodam, że wie, co mówi Justyna, ponieważ w ramach stypendium ministra kultury bada to i chodzi po różnych instytucjach, więc to wychodzi najczęściej w badaniu. Dokładnie tak. Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, ale także takie, które są wysoko wrażliwe, potrzebują ostrzeżenia o triggerach, więc albo umieśćcie je na stronie, albo po prostu ważne jest, żeby obsługa kina miała wiedzę na ten temat. Czy są tam sceny przemocy, nie wiem, seksu, albo jakieś tematy wrażliwe poruszane. To jest ważne.
Teraz zaprosimy Was do opowieści o tym, jak udostępniać dla osób z niepełnosprawnością ruchu i w ramach również tej ekspertyzy, którą między innymi my pisałyśmy, ale także jeden z najlepszych moim zdaniem ekspertów w naszym kraju, Kamil Kowalski. Badaliśmy, co jest ważne w kontekście dostępności kina dla osób poruszających się na wózkach i z trudnościami w poruszaniu się i przede wszystkim była to potrzeba samodzielnego wejścia do kina, do sali, do toalety, zakupu biletów, właśnie samodzielnie, nie przez wnoszenie, nie tylnym wejściem, nie przez jakieś zakamarki. To były sytuacje, które były też mówione jako takie najbardziej stresujące, tak jakby się wstydzono tych osób. Więc też tutaj to jest ważne, żeby właśnie zadbać o dostępność architektoniczną, tak jak zresztą mówią ustawy, czyli na równi z innymi poprzez projektowanie uniwersalne. Wchodzimy tym samym wejściem, nie ma dróg innych niż ta jedna właściwa. Co jeszcze, jeśli chodzi o dostępność w tym przypadku, poręcze. Poręcze to jest coś, czego w wielu salach brakuje. Nawet tutaj, jak tak patrzę, to jak się wchodzi po schodach, nigdzie nie ma poręczy, prawda? Tylko tutaj skrajnie chyba po prawej. A to dostrzegamy coraz częściej, że się o tym kompletnie zapomina, zwłaszcza kiedy się zaprasza też również do siebie grupy, na przykład dzieci z różnymi sprzężonymi niepełnosprawnościami. My mieliśmy taką wpadkę. Zrobiliśmy w super nowoczesnym kinie, nie będę może wymieniać nazwy, i był to Disney Day. Robiliśmy Disney Day, przyjechały dzieci grupą również z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kino super nowoczesne, puszyste fotele, brak poręczy, a miały zejść i wejść z powrotem, bo chciały dotknąć myszki Miki, bo przyjechała do nas myszka Miki z Londynu. I naprawdę było bardzo ciężko tym dzieciom się poruszać. Szybciutko zareagowaliśmy i pomagaliśmy 1 na 1 jako asystenci. I to też jest takie rozwiązanie, które jest pożądane przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami. A ja z naszych takich rzeczy, które nam wyszły w praniu, powiem, bo być może są tu właśnie kina, które tak robią, bo są blisko jakiejś ruchliwej ulicy, blisko głównych arterii i zamykają na przykład toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, bo różni goście tam się pojawiają. Pamiętajcie, że jeśli organizujecie pokaz, to powinno być na waszej checkliście. Sprawdźcie, czy ta toaleta jest otwarta. Nie dawajcie takiej opcji klucz w kasie, tak? Bo to jest po prostu, nikt nie chce chodzić po klucz do toalety w trakcie seansu do kasy. No i to, co najczęściej słyszymy od osób poruszających się na wózkach, czyli gdzie zostaną posadzeni, gdzie zajmą miejsce na sali. Zazwyczaj jest to pierwszy rząd, skrajne miejsca i tutaj też wielka prośba, żeby jeśli być może będziecie mieli remont albo myślicie o tym, żeby coś zmienić w waszych salach, to zastanówcie się, którędy ta osoba może wejść i jak może bardziej komfortowo niż z pierwszego rzędu ze skrajnego miejsca oglądać film. No i mamy dostępność dla widzów starszych. Ogromna grupa, prawie 25% Polaków to seniorzy. No i to, co jeszcze tu jest istotne, to są nasze grupy też odbiorców. Wśród naszych odbiorców większość to seniorzy. Wśród seniorów coraz więcej osób ma różne potrzeby, mimo że się do tego nie przyznają, korzystają z aparatów słuchowych, mają problem ze wzrokiem, więc to jest jak najbardziej nasza grupa odbiorców. I tutaj też podeprzemy się badaniami, które robiliśmy w ramach projektu Audio Movie, gdzie przebadani byli seniorzy i prawie połowa z nich mówiła, że napisy w filmie to jest dla nich taka bariera, przez którą nie chcą chodzić do kina, albo która rzeczywiście ich od tego kina trochę jakoś odpycha, więc znowu lektor, dubbing to jest super rozwiązanie dla seniora i pamiętajmy, dlatego że warto prosić o to dystrybutorów, bo wtedy te kopie z tym suplementem, nawet nie z suplementem, kopie z lektorem po prostu będą się pojawiać. No i tutaj mamy znowu dostępność architektoniczną, która jest bardzo ważna i dodajmy tutaj tylko do tego, o czym Ania już przed chwilą opowiadała, dostępność do toalety, czyli
próbujmy tak sobie zaprogramować pokaz, żeby sala, w której robimy pokazy dla seniorów, była najbliżej toalety. To są wyniki z kolei badań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, które badała te grupy i to była pierwsza potrzeba, żeby wybierając miejsce wybrać je w bliskości do toalety. I też już tutaj podkreślę te wspomniane poręcze, żeby osoba, która jest starsza, mogła też samodzielnie, ale jednak przy pomocy tej poręczy wejść, zejść. I to, co nam seniorzy też, na co nam zwracają uwagę, to oświetlenie w sali. Tak? Są już takie sale, które to oświetlenie nie wygaszają go tak całkiem, tylko są te ścieżki prowadzące do rzędów. To oświetlenie jest bardzo, bardzo ważne dla nich, tak żeby oni mogli się odnaleźć. I mamy grupę, która coraz częściej do nas trafia, a ja się tu podzielę przykładem właśnie ze wspomnianego kina marki Premium. Świetna menadżerka kina, u której byliśmy z wizytą studyjną, sprawdzić właśnie dostępność sali, co możemy tam zrobić i tak dalej. I mówimy o tym, co robimy jako Fundacja Kultury Bez Barier. Ona mówi: Jezu, ja jestem osobą z dysleksją, moje córki są osobami z dysleksją i my nie znamy kina zagranicznego, ponieważ nie jesteśmy w stanie jako dyslektycy przeczytać napisów. Menadżerka kina, zaznaczam, która cały czas ma premierę za premierą, wita gości, nie zna tych filmów, nie ma szansy ich poznać. Więc też, drodzy dystrybutorzy, producenci, prosimy o lektora, dubbing i taką kopię, tak żeby organizatorzy mogli ją wypożyczyć i też będzie to zaproszenie tej grupy do kina. I podsumowanie dla Was, więc za chwilkę oddamy, mam nadzieję, Wam głos i zadacie nam pytania. W takim dużym skrócie, ja jeszcze chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć, która jest też wspólnym mianownikiem dla wielu grup, o których rozmawiałyśmy, czyli prosimy, jeśli jesteście organizatorami kina, pokazów, dbajcie o to, żeby wasz zespół był przeszkolony z tego, jak obsługiwać, jak się komunikować z poszczególnymi grupami. Zwłaszcza nam to wyszło właśnie przy osobach w spektrum autyzmu, że po prostu to była potrzeba pracowników. Bali się kontaktu z osobami w spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnością intelektualną i bardzo potrzebowali tego, żeby byli przeszkoleni, jak reagować w sytuacjach niecodziennych dla nich. To ja może jeszcze dodam tylko do tego, co powiedziała Ania, że o obsłudze też między innymi będę mówić ja jutro podczas takiej prezentacji audiodeskrypcja, co musisz wiedzieć, bo uznaliśmy razem z organizatorami wydarzenia, że to potrzebuje takiego osobnego wydarzenia, gdzie rozbierzemy na części pierwsze właśnie, jak zorganizować pokaz z audiodeskrypcją, o co pytać dystrybutorów i producentów, co jest dla Was lepszym rozwiązaniem, aplikacja czy odbiorniki, a może oba, jak budować publiczność, więc o obsłudze też na pewno tutaj będzie, bo to jest bardzo ważny element, ale ja zacznę od bezkosztowych rozwiązań. My mega to polecamy, dlatego że wiemy, że niestety po prostu dostępność kosztuje, odbiorniki kosztują, pętla indukcyjna kosztuje, a w tym momencie, tak jak Ania powiedziała, nie ma szans na dofinansowanie tych urządzeń z programów PIS. Tak, ja tylko dodam, że tutaj zebrałyśmy przede wszystkim rozwiązania dla organizatorów pokazów, dla Was przedstawicieli kin, co dla Was będzie bezkosztowe. Dokładnie. Tak jak mówiliśmy, wszystkie te rozwiązania, które są głównie już w kopiach DCP, czyli organizujcie pokazy z napisami. To jest jakby najprostsza i największa potrzeba i naprawdę ona się sprawdza, szczególnie jeśli mówimy o polskim kinie, które nie ma napisów. Wiemy, że osoby słabosłyszące chętniej chodzą na zagraniczne filmy, bo one mają właśnie te napisy dialogowe. Pamiętajcie o napisach i o lektorze. Tak jak widzieliście, tak wiele grup mogłoby korzystać z tych dostępnych pokazów, jeśli byłby lektor czy dubbing. Seniorzy, pokazy przyjazne, sensoryczne, czy osoby z dysleksją, więc to są dla Was bezkosztowe działania. Dodatkowo jest rozwiązanie, o którym będziecie mogli jeszcze jutro trochę więcej usłyszeć, więc ja tylko zajawię, że są już takie rozwiązania dla organizatorów wydarzeń, które pozwalają także na
bezkosztowe wydaje się organizowanie pokazów z audiodeskrypcją, czyli właśnie aplikacja. To, co Wam bardzo gorąco polecamy, bo to też jest w systemie naszych wartości, żeby nie robić gest, żeby starać się robić takie pokazy, które są zaproszeniem dla więcej niż jednej grupy. Czyli właśnie można łączyć te rozwiązania. Ten mój pierwszy pokaz i ten pokaz pierwszy Justyny nie były tylko dla osób na przykład niewidomych, tylko dla osób głuchych. Szukamy wtedy dostępnej architektonicznie sali, staramy się o pozyskanie audiodeskrypcji, staramy się o dodanie napisów, na dyskusji stawiamy tłumacza języka migowego, informujemy o tym wydarzeniu i staramy się, żeby każdy do nas przychodził. I wiecie co? I na Festiwalu Kultury Bez Barier, który organizujemy jako fundacja, i na naszych pokazach nigdy w większości nie stanowiły osoby z niepełnosprawnością. Były to osoby pełnosprawne, w tym bardzo dużo seniorów, osób starszych. My także, jak organizujemy pokazy w ramach adaptera Kina Bez Barier, mimo że na sali jest 250 osób, to odbiorniki na przykład do audiodeskrypcji bierze 40 osób, więc to jest absolutnie tak, że te pokazy są bardzo różnorodne. Angażuj się w dostępność. Chcemy Wam powiedzieć szczerze, to się nie robi samo. Nawet jeśli wybierzecie te rozwiązania, które wydają się bezproblemowe, czyli napisy, czyli zainstalujecie sobie pętlę, albo na przykład będziecie korzystać z aplikacji, wasze kino w to pójdzie, to jest super, ale zapewniamy Was, po drodze pojawiają się zawsze potrzeby, zawsze się zgłaszają osoby i to do Was jako organizatorów odbiorcy przyjdą z pytaniem, jeśli coś nie będzie działało. Musicie jakby zaangażować swoje siły. Żeby znaleźć filmy z dostosowaniem, będziecie musieli się odezwać do dystrybutorów i trochę pomyszkować. Ja trochę więcej o tym powiem jutro, jak znajdować te filmy. Ja może też powiem Ci na panelu, zapraszam Was gorąco, będziemy szukać dziur. Dokładnie. Utrzymanie kontaktu z publicznością. To jest bardzo ważne. Czy chcecie mieć relacje i budować publiczność, dlatego że dostępność to jest tylko naprawdę połowa sukcesu i też myślę Asia tutaj jutro będzie miała super warsztat o tym właśnie jak budować relacje z publicznością w kinie, także zapraszamy serdecznie. I czwarty punkt, informuj na stronie i w repertuarze o pokazach dostępnych. Słuchajcie, to jest najczęściej popełniany błąd, jaki można sobie samemu zrobić. Czyli napracujecie się, zapewnicie wszystko, zamówicie nawet dobrą kopię, wszystko zadziała i tak dalej, ale nie ogłosicie tego nigdzie na stronie. Albo nie zaznaczycie w repertuarze, że ten pokaz jest z audiodeskrypcją, albo zrobicie to za późno. A ta grupa osób z różnymi potrzebami potrzebuje dowiedzieć się wcześniej. Wynika to z różnych czynników, między innymi część osób musi przyjść z kimś, z osobą towarzyszącą, z asystentem albo opiekunem i potrzebuje się z tą osobą umówić. Potrzebuje zorganizować sobie dostępny transport. Są takie osoby i takie miasta, w których jest dostępny transport i też wymaga to dużo wcześniejszego przygotowania. Więc to nie może być bardzo spontaniczne. My też popełnialiśmy takie błędy, że zawsze na ostatnią chwilę coś komunikowaliśmy i później mogliśmy sobie tylko sami rozgrzeszać się w fundacji, no bo wiedzieliśmy, gdzie tkwił problem. Więc zdecydowanie pamiętajcie, żeby informować i także to, co powiedziała Justyna, to też jest miejsce na waszych stronach, żeby informować o tych właśnie informacjach, jakie mogą być triggery w filmie, jakie są treści filmu, bo to też jest w ewaluacji nam wyszło na Festiwalu Kultury Bez Barier, i żeśmy wprowadzili to również do informowania o wydarzeniach, czyli te content warnings, czyli żeby właśnie informować, co jest treścią i tutaj akurat dotyczyło to przemocy seksualnej. Ja wrócę na sekundę w angażowanie się w dostępność, bo chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której zapomniałam. Zawsze sprawdzajcie kopię przed pokazem, zawsze róbcie próbę. Jakby bez względu na to, ile pokazów zorganizowaliście, to jest bardzo, bardzo ważny element, bo naprawdę coś może nie zadziałać. Ja powiem tylko o przykładzie sprzed kilku miesięcy. Mieliśmy 300 osób na pokazie i nie udało nam się zrobić próby, dlatego że Mariusz, który zawsze się tym zajmuje, był na wakacjach. I musieliśmy w związku z tym przenosić się całą grupą osób do innej sali, w której audiodeskrypcja zadziałała dopiero. 300 osób z różnymi niepełnosprawnościami, windą, na 3. piętro z parteru. To była duża nauczka. Zawsze robić próbę.
My też mamy takie wpadki na koncie, ale idźmy dalej. Bądź w kontakcie z publicznością, z różnymi potrzebami. To jest bardzo ważne i to też wyszło właśnie w ekspertyzie. Oprócz asysty, czyli człowieka, którego spotkają na miejscu, osoby z różnymi potrzebami potrzebują mieć kontakt do was, do organizatora pokazów. Takie proste, bezkosztowe, więc mam nadzieję, że taką pracę domową może po tym naszym spotkaniu odrobicie i choćby te informacje, czyli z imienia, nazwiska, z kontaktem do was, choćby mailowym, to już te osoby będą mogły się z wami skomunikować, się dowiedzieć czegoś więcej o dostępności w waszym kinie. I to naprawdę mogą być różne pytania. My zawsze przed pokazami jesteśmy do ostatniej chwili z odbiorcami. Czy na pewno będą napisy, czy odbiorniki działają, gdzie je odebrać, czy można wejść i wyjść. Milion różnych pytań, na które po prostu musimy być gotowi odpowiedzieć. Czy można wyjść po nas, w sensie jestem odbiorcą niewidomym, na przykład i odebrać mnie z przystanku? Takie pytania są najczęściej, więc to też jest super rozwiązanie, żeby zapewniać asystę. I słuchajcie, dobrnęłyśmy do samego końca. Mamy całkiem niezły czas, bo mamy 8 minut do końca. Nawet nie patrzyłam chyba na karteczki z tych emocji. Jeśli macie do nas pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiemy. Czy ktoś ma pytanie? To ja może byście się rozkręcili, spytam, kto już ma doświadczenie na koncie z dostępnością, robieniem dostępności, ręka w górę, filmów? 15-20, tak myślę, osób, może mniej. W kinie albo pokazu filmowego. Kto ma już na koncie dostępność? To tak będzie pewnie z 15 osób, a na sali, ta sala jest na ile osób, Asiu? 140 osób, niecała jest sala, tak myślę, że 140 może nas tutaj być. Okej, a wśród dystrybutorów, producentów, kto już robił dostępne kopie DCP z suplementami, ręka w górę? 1? 2? Tak skromnie tam widzę z tyłu. 2 osoby. Okej. To takie było szybkie badanie, więc mam nadzieję, że coś wam to dało. Może jeśli nawet teraz nie ma tu pytań, to my jesteśmy oczywiście do kontaktu i zachęcamy was do tego, żeby porozmawiać. My naprawdę chcemy się dzielić wiedzą, chcemy się dzielić doświadczeniem. To był tylko taki wstęp tak naprawdę, żeby tą wiedzę sobie jakoś uspójnić i wyjść z tego samego poziomu, ale bardzo, bardzo zachęcamy do kontaktu i my po prostu chcemy wspierać innych organizatorów dostępnych pokazów w tym, żeby kino było dostępne. Tak jest i taka najważniejsza zasada w dostępności to słuchajcie, nie wszystko wszędzie naraz. Nie róbcie tak, bo się po prostu szybko wypalicie, przepalicie budżety, nie będziecie usatysfakcjonowani. Dlatego bardzo świadomie z Justyną rozdzieliłyśmy wam te grupy, żebyście mogli się zastanowić, z kim warto na miarę waszych możliwości współpracować, ale nie zapomnijcie o etapie pierwszym, przed tym wszystkim. Poznajcie swoją publiczność. Przypomnijcie sobie, kto do was być może przychodzi, albo kto się wokół was kręci, kogo znacie i pytajcie o to, czy zechciałby do was przychodzić, czyli badania potrzeb. Czy są jakieś pytania? Och, super, już jestem wdzięczna. Dzień dobry. Dzień dobry. Sonia Szkriba, bardzo mi miło. Ja akurat zajmuję się zapewnianiem napisów głównie w teatrze, ale pomyślałam, że może moje przemyślenia mogą też mieć zastosowanie w kinie. Bardzo często stykam się z tym, że twórcy, organizatorzy bardzo myślą o odbiorcach bez niepełnosprawności i to się tyczy zwykle napisów, bo napisy są takie bardzo widoczne i w związku z tym przejmują się bardzo tym, jak te napisy i jak to, że świeci jakiś ekran dodatkowy, coś dodatkowego jest, jak na to zareagują widzowie właśnie bez niepełnosprawności. I moje pytanie jest takie, czy macie jakieś porady, tipy na zachęcanie właśnie do tego, żeby organizować takie tu pokazy, czy tu ja w moim kontekście akurat w
teatrze, spektakle, żeby właśnie łączyć te grupy, te, które potrzebują na przykład napisów i te, które nie potrzebują, jak przekonać twórców do tego, żeby to robili, żeby właśnie może nie przejmowali się tymi ludźmi, widzami bez niepełnosprawności. Dziękuję. Sonia, w ogóle dziękuję też za twoją pracę, bo ciebie znam i wiem, że robisz super napisy, więc polecam też tutaj Sonię. Jeśli mogę pierwsza, to tak, pewnie Justyna powie to samo. My tak jak wam powiedziałam, od 2008 roku robimy pokazy z napisami i nie zdarzyło nam się nigdy, żeby ktokolwiek powiedział, że to mu przeszkadza z odbiorców. Z tych osób, które siedziały w kinie z osobami z niepełnosprawnością. Natomiast usłyszałyśmy to nieraz, i to pewnie to trzeba powiedzieć, w przypadku teatrów, reżysera, twórców spektaklu, osób w kinie, które niekoniecznie chcą zmieniać status quo. Więc jakby bardziej z tej strony, nigdy od widzów. Jak robiliśmy dostępność na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i odpowiedź od razu, jak można to rozwiązywać i co robić, edukacja. Przed każdym pokazem w ramach Millennium Dogs Against Gravity został wyświetlony slajd z informacją dla widzów, że ten pokaz jest udostępniany z audiodeskrypcją i z napisami. I wiecie co? Wszyscy bili brawo. Ja się wtedy wzruszyłam, bo to był dla mnie pierwszy raz, że festiwal w ogóle pomyślał w ten sposób, żeby przy okazji edukować, ale reakcja widzów, że to zostało docenione, zauważone i jeszcze zostały brawa tutaj podarowane nam, było dla mnie czymś bardzo ważnym, czyli to nie jest tak, że to jest u wszystkich. Odbiorcy wręcz doceniają. Drugi przykład, fundacja tutaj nasza robi też festiwal, o którym wspominam. I na spektaklach akurat stawiamy tłumacza języka migowego w teatrach dziecięcych i w ankietach ewaluacyjnych po wydarzeniach otrzymujemy komentarze od rodziców, że dziękują bardzo za możliwość zobaczenia języka migowego na scenie, ponieważ dla nich to jest przyczyna do rozmowy z dzieckiem o tym, że świat jest różnorodny, że są osoby, które rozmawiają innymi językami niż nasz. Ja dodam jeszcze takie dwa pragmatyczne powody i my to widzimy i też wiemy to, jakby mamy taką informację zwrotną, że z tych napisów korzystają osoby słyszące, które czegoś nie dosłyszą, co niestety zdarza się w polskim kinie, ale to pomaga. A druga grupa, i my to też widzimy we Wrocławiu, bo mamy takich studentów, mamy takie osoby teraz oczywiście, które przyjechały na przykład z Ukrainy, które po prostu przychodzą na polskie filmy nawet z polskimi napisami, bo to jest forma dla nich uczenia się języka, wsparcia takiego komunikacji i to jest okej. Oni mówią, że chodzą właśnie na te pokazy także dlatego, że są polskie napisy. Mamy drugie pytanie, tak? To nie, tylko Komentarz. chcę dopowiedzieć, bo ja się też tym zajmuję badawczo, to jest akurat mój doktorat i zajmuję się tym, jak właśnie reagują słyszący widzowie na napisy takie wewnątrzjęzykowe, czyli mamy film na przykład w języku angielskim, napisy w języku angielskim i oni bardzo lubią je włączać i też rozmawiam ze swoimi studentami bardzo dużo na ten temat i każdy powtarza, Pani Soniu, ale teraz jest era TikToka i my nie potrafimy się skupić na niczym, co trwa więcej niż tam 2 minuty, więc włączamy te napisy. Bez tego nie jesteśmy w stanie w ogóle odbierać tej treści, więc myślę, jeśli mogę kogoś zainspirować, to jak najbardziej trzeba o tym pamiętać i udostępniać te napisy z myślą też o słyszących widzach, którzy przyzwyczaili się do tego, lubią to i to może być takie uniwersalne projektowanie właśnie nie tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale też słyszących. Soniu, ja Ci bardzo dziękuję za ten przykład, bo on w ogóle bardzo fajnie się też odnosi do tego, jak promować w sposób dostępny, ponieważ wszelkie algorytmy facebookowe, instagramowe, jeśli robicie nagrania wideo, multimedia z napisami, algorytm Was udostępnia. Zwiększacie swoje zasięgi, filmy bez napisów mają cięte zasięgi, to też się opłaca. Dziękuję. I chyba czas się skończył. Tak, ale jesteśmy idealne, co?
45. Dziękujemy serdecznie i polecamy Bardzo się Fundacja dziękujemy. Kultury Bez Barier i Fundacja Katarynka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich na sali. Dziękujemy serdecznie za ogrom wiedzy. Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na lunch do sali wystaw tutaj obok. Jeżeli możemy mieć tylko taką prośbę, to prosimy o punktualność. 15:45 zaczynamy kolejną prezentację.